urodziłeś i wychowałeś się w Czeczenii, potem przeprowadziłeś się do Rosji i z Rosji przyjechałeś do Polski. Bardziej uciekałem. No więc właśnie. Za kasę zrobiłem sobie, wiesz, no to można mówić już. Tam w Rosji wszystko robi się za kasę prawie. Słuchajcie, zrobiłem taki test. Opublikowałem dzisiaj na Instagramie film, w którym pytam, czy proponuję, żebyście zadawali pytania Anzorowi, jeżeli takie macie. Dlaczego zrobiłem test? Bo byłem przekonany, że 90% pytań będzie dotyczyła jednej kwestii, czyli powrotu Anzora Ażijewa do klatki. I żeby nie było, że kłamie. Zobacz, co ludzie wypisują. Dlaczego marnujesz swój potencjał? Co się dzieje z jego karierą? Czy znudziła mu się trenerka, kiedy wracasz do walki? Czy w ogóle zobaczymy go w klatce? Kiedy? Oto jest ten, co tak wypisuje, ten fan klub twój. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy walka w KSW na przykład? Anzor, muszę o to spytać. Ostatnia walka 4 lata temu, w 2017 roku, jeszcze w kategorii 61 kg, katorżnicze cięcie wagi. Bo to nie było tak, wiesz, ja nie robiłem tyle wagi. Wtedy nie wiem od czego to było, trochę mniej ważyłem. Tak na co dzień ważyłem 70 kg, 71 kg. I to na 66 kg za mało, no. Chłopaki tam prawie z 80 kg zbijają do 66, nie? No i tak pomyślałem, że Arbi, tu jestem, z Arbim pogadaliśmy, Arbi mówi, że Anzor, bo ty naprawdę jesteś za mały, może spróbujemy. I on, Arbi, to nie było tak po prostu, że dla KSW albo tutaj na przykład kilka walk, że ogólny plan był na UFC spróbować w 6-1. A może Anzor, może spróbujemy to 6-1, jak nam dobrze pójdzie, no to spróbujemy na UFC tam na 6-1. No i tak spróbowaliśmy, wagi ja super zrobiłem, naprawdę, bez żadnych problemów. Tylko problem był, że wiesz, na przykład po walce na przykład, jak robiłem 66 kg, ja zawsze na przykład minimum litr kroplówki brałem, jak walczyłem w 6-6 po ważeniu. A jak zrobiłem 6-1, mój dietetyk mi powiedział, że Anzor, bo ty pierwszy raz zrobiłeś 6-1 i może być tak, że będziesz za ciężki, jak weźmiesz te kroplówki i nie dał mi kroplówki. I przez to tragicznie się czułem. W ogóle. 250 mg tylko. Czyli biłeś 5 kg w dół. Tak, jeszcze 5 kg mniej. I normalnie bierzesz litry. Tak, i mnie waga w ogóle prawie nie podskoczy. Ja dzień walki ważyłem około 64 kg. I prawie mi nic nie wróciło. Pierwsza runda, super było. I po pierwszej rundzie, jak wiesz, koniec rundy, jak siadam, to też było spoko. Nic nie było, nie byłem zmęczony. A jak potem już drugiej rundy miałem stać z tego krzesełka, strasznie spuchłem. Aż nie mogłem ręce podnieść, naprawdę. Nie wiem od czego to było. No i potem pomyślałem, że daj spokój. No od czego? Od zajechania organizmu nie byłeś w stanie właśnie się nawodnić później? Nie, no ja myślę, że nie tylko, bo trzeba było trochę więcej wody pić, podać trochę więcej kroplówek. Z 2 litry, z 1,5 litra teraz wody jeszcze jak poda, bo to jest całkiem inaczej. A tak ogólnie super się czułem. Ja myślałem, że ja super się czuję. Byłem taki leciutki. No i teraz zmierzając do najważniejszego. Chciałbym, żebyś wytłumaczył, o co chodzi, bo jakby to nie jest tajemnica, że główną motywacją do walki są kwestie finansowe, tak? I wynagrodzenia. A ryzykując zdrowie, wchodząc do klatki, ewentualnie jakoś, nie wiem, kontuzję, to cię wyklucza później na kolejny rok. Chciałbym, żebyś o tym powiedział. Tych zawodników, które ja znam, większość to walczą za kasę. Tak. Większość. Do tego z góry już dochodzi, każdy lubi sport, tam ktoś tam ma swoje jakieś tam marzenie wygrać to i tak dalej, nie? Bo to jest tam, najważniejsze to jest kasa. Bo za darmo kto walczyłby? Na przykład zrobiliby organizację, chcecie bić się za darmo. No tak, to tam ktoś może się, wiesz, tam zgłosi, ale kto? Ja to na pewno nie. MMA, moim zdaniem to jest super sport, ale ogólnie tej walki ja nigdy nie lubiłem. Czasem ludzie mówią, że o, to jest pasja, a co tam fajnego takiego? Tak pomyśleć. Naprawdę. Jeden drugiego bije i się tam... I lubię sport, czy walczy, czy nie walczy, tak trenuję. Moim zdaniem każdy musi umieć się bić się, ale to nie znaczy, że każdy musi walczyć. Na samym początek, wracając do tego pytania, na samym początek ja zaczynałem naprawdę nie tylko za kasę. Na samym początek lubiłem ten sport i chciałem coś osiągnąć, coś wygrać, chociaż jakiś pas. I z tego się zaczęło, potem ja zacząłem trochę zarabiać. Jeśli jestem starszy, to już
inaczej podchodził do tego wszystkiego. To na przykład ja 10 lat temu jak zaczynałem, to miałem 20. A teraz mam 30. Wtedy miałem jakieś marzenie wygrać pas, a teraz ja mam marzenie zarobić, powiedzmy, na mieszkanie. Wiesz o co chodzi? Perspektywa Dokładnie się zmienia tak. z Tak, biegiem bo czasu. z czasem, Tak. to ile, na przykład, no dobra, mam 30 lat, ile jeszcze powalczę? Bo waga piórkowa. Jeszcze 5 lat. No maks 7. Bo to jest waga piórkowa, to nie jest waga ciężka, a waga ciężka to mogą się bić na przykład do 40 tam paru. I to jest inna kategoria. Przygotowanie i tak dalej, wszystko, wiesz, to naprawdę kosztuje. Czasem się zdarza tak, że zawodnik, nie czasem, a większość zawodników, którzy tam na takim średnim poziomie walczą, więcej za przygotowanie wydają niż dostają. No właśnie i masz odpowiedź. Mam nadzieję, że wyczerpującą i satysfakcjonującą. I do tego to jest naprawdę, to jest bardzo ciężki chleb. Twoja walka z Kornikiem. Pierwsza, no contest, zderzenie głowami. Druga, przez kolano, które wylądowało na głowie Kornika, walka została zdyskwalifikowana i ją przegrałeś. Ja nie jestem do końca pewny, że to jest kolano w głowę, bo tam nie było kolana w głowę. Poprawka. Tam było tak, że... I Artur dobrze wie, że ja jego mocno nie uderzyłem. A rozmawiałeś z nim w ogóle na ten temat? Nie, no ale po co? Ja o tym dobrze wiem, że ja jego nie uderzyłem kolaną. I on o tym dobrze wie. Ja jego lekko zahaczyłem. Tam na filmiku to tak naprawdę wygląda, jakby naprawdę uderzyłem go. A tak daje sobie, ja kolaną go w ogóle nie uderzyłem. Kolano tak weszło tutaj na mostek trochę. Udą trochę lekko tam zaczepiłem. Tak Ja lekko. widziałem tą powtórkę na YouTubie, też oglądałem i faktycznie kontakt jest tutaj, ale Tak, głowa ale- jest... Tak, kolano jest tu i udą zahaczyłem trochę twarz. I to nie było mocno. Ale to nieważne, bo to, że jeżeli ja, powiedz mi na przykład, jak byłem sędzią, to tak samo zrobiłem. I Ale do organizacji, do sędziów, Ale tam dlatego, żadnej pretensji dlatego nie ma. pytam, czy jakby naprawdę pojawiła się fajna suma, czy chciałbyś trzeci raz zawalczyć z Kornikiem? Tylko też pytanie, w jakiej wadze, bo teraz on chodzi w 70. 70 na pewno nie. Mogę dzisiaj stać na wagę, to jest 74 kg waży i to jedząc na przykład wszystko co chcę. A tak, to jest ta moja taka normalna waga, to jest nacho, jak ja w miarę tam trzymam dietę, nie? To jest tam 72 kg, o tak. Chciałbym też, żebyś trochę powiedział nam, jak to się wydarzyło, że się znalazłeś w Polsce, bo urodziłeś i wychowałeś się w Czeczenii, potem przeprowadziłeś się do Rosji i z Rosji przyjechałeś do Polski, gdzie już była twoja rodzina, rodzice. Bardziej uciekałem. No więc właśnie, więc chciałbym, żebyś o tym powiedział. Zaczniemy z rodziców. Rodzice już i z Mansurem, z moim bratem młodszym, oni przyjechali tutaj w 2008 do Polski. Tak. I to jeszcze 13 lat temu, tak? Tak, właśnie. A ja przyjechałem do Polski koniec 2010. 2 lata później. Tak, 2 lata później i po prostu przyjechałem powiedzmy do rodziców, bo moi rodzice już mieszkali tu w Polsce. Ogólnie jak moi rodzice wyjechali z Czeczenii, jak chcieli przyjechać do Polski, ogólnie do Europy, to nie było tam do Polski czy tam do Austrii, po prostu chcieli do Europy gdzieś tam, wyjechać tam. I ogólny plan był taki, że razem, na samym początek, a ja nie miałem paszportu. I Całą nie było- rodziną wszyscy. Całą rodziną. A oprócz jeszcze Mansura masz 3 braci. A oni, nie, tylko my. Ja mówię, że ja, Mansur i rodzice. A już wtedy, już z 2004 i 2005 chyba rok tam, dokładnie nie pamiętam. Już ty braci już tam już nie mieszkali u nas, nie? 2 w Austrii mieszkali, nie? Ogólny plan był, jak mówiłem, że razem wyjechać. Ja nie miałem paszportu i nie mogłem z nimi wyjechać. No i ja zostałem w Rosji. I tam wrócić do tej Czeczenii i jakoś ogarnąć te sprawy z papierami już ciężko było. Ja zapłaciłem kasę. Za kasę zrobiłem sobie, wiesz, no to można mówić już. Tam w Rosji wszystko robi się za kasę prawie. I zrobiłem paszport za 600 chyba dolarów to było. No i wtedy przyjechałem. Ale zanim Rosja, to powiedz mi, skąd ta decyzja o przeprowadzeniu do Rosji i czym to było zmotywowane? Na tyle, ile chcesz powiedzieć. To jest naprawdę długi temat. Teraz to już musimy tam z parę godzin gadać o tym, rozmawiać o tym.
Lepiej przejdziemy do następnego pytania. Wiem, rozumiem, bardzo dobrze. Anzor ma 4 braci i prawie wszyscy oprócz jednego wywodzą się z zapasów, więc moje pytanie, kto się nie wywodzi z zapasów i dlaczego? Mansur się nie wywodzi od zapasów, bo chyba na walkę też to pokazuje. Tak. Tak, bo ja Mówimy o i... walce na armii ostatnio. Tak, wszyscy, to ja i starsi bracia, my na przykład od samego początku, od pierwszego klasu, chyba wszyscy, ile ja pamiętam, wszyscy my trenowaliśmy zapasy. 4 lata, chyba niecałe 5 lat i bracia mnie i tak zabierali tam, no, gdzieś tam obok biegałem, tam skakałem i ja chyba, no ile pamiętam, niecałe 5 lat miałem, jak robiłem salto do tyłu. Także biegałem, tak, Fiflak czy salto? taki salto do tyłu normalnie, taki. Bez dotykania ziemi rękoma. Rękoma dotykając, Okej. takie salto do tyłu robiłem. A tak, ja pierwsze moje zawody to jak miałem 6 lat. I tak już normalnie. I tak starszy też, tak samo. Tylko Mansur, bo ojciec mówił, że wy wszyscy zaczynaliście od zapasu, to i tak tam jakoś tam nie jesteście tam w tym jakoś tam, nie? Jesteście co? Że no i zawsze mówił, że no nic i tak nie osiągnęliście tu i tam. Tata no. ci tak powiedział, że nic nie osiągnąłeś. No jak wtedy, jak my trenowaliśmy zapasy, on tak, może u nas jest tak, że na przykład ojciec nigdy nie mówił, że na przykład, że dumny jest, że jest dumny jest z nas, to nigdy takie rzeczy nam rodzice nie mówią. Ojciec to, mama u nas to trochę inaczej jest podejście, nie? Taki, jak nie byłby dobry, to nigdy mój ojciec mi nie powiedział, bo ty jesteś dobry w tym, nie? Dlaczego? No u nas tak jest. Na przykład my z ojcem w ogóle mamy dystans taki, bardziej z mamą tak możemy porozmawiać o wszystkim, a z ojcem jak taki dystans jest ojciec. A myślisz, że... No właśnie i Mansur wywodzi się z boksu. No właśnie wychodzi z boku, ale jak tata śledził, bo na pewno śledził twoją karierę, śledzi teraz Mansura. Tak, To zawsze ogląda ogląda, walki, ogląda, komentował lubi to? sport, komentuje, no, lubię ojciec, lubię, ale to na przykład u nas się tak nie mówi na przykład. Ale że... co, podchodził i Anzor, gratulacje? Nie, u nas ja ojcu nigdy w życiu nie podałam rękę. Nigdy? Tak. Ale to przez kulturę? Tak? Tak, u nas takie, wiesz, bardziej takie. Ja mogę z nim powiedzieć na przykład, jak wszyscy muzułmanie się witają się, assalamu alaikum, ale że na przykład im podać rękę, takie Ale rzeczy. tata ci nie wyciągnął dłoni do Nie, ciebie? nigdy, nie, Okej. nie, u nas to, nie, to do ojca tak się, tak, może ktoś tam robi, u nas, nie. To z ojcem, jak mówiłem, że taki dystans jest bardziej. Jak ojciec mi coś powie, a mnie to nie pasuje, a ja mu nie powiem, że mi to się nie pasuje. I trzeba szukać jakieś podejście, wiesz, idziesz do mamy i mama mówi, że no, to nie pasuje, powiedz mu, że nie chce. W sposób mamy Tak, że reagować. wiesz, powiedz, że nie chcę mieć do tego robić to i to i to, nie. A takie po prostu nie powiesz ojcu, jak ojciec mówi, że to i rób, nie powiesz, że nie. Musisz to robić. I zawsze, a jak coś takiego, to wiesz, na przykład gdzieś tam można wykręcić się, albo na przykład chcesz pojechać na wakacje, a ojciec mówi, że nie, siedź w domu. No to teraz to nie, kiedyś tak jak było, jak miałem tam Teraz to i tak się 16, nigdzie 17, 18 lat i coś chcesz gdzieś pojechać, a ojciec mówi, że nie, siedź w domu. Tak, i miałeś się... I to, miałeś kwarantannę, zanim była modna. tak, a to się wiesz, chce, a tu już potem ze strony mamy tam podjeżdżasz. A często odwiedzasz rodziców? Bo tutaj chyba niedaleko gdzieś. Tak, to już tam nieco 6-7 km. Często. Co drugi dzień podjeżdżam, tam posiedzę trochę i wracam. Bo Mansur z rodzicami mieszka. Mansur z rodzicami mieszka, a my mamy za 15 minut zajęcia, więc chyba będziemy się pomału zbierać. Tak jest. Co się będzie działo? Ten oto gość Mam swój trening. będzie robił swój trening. Czyli to, na co najbardziej czekacie oglądając ten vlog. Aż tak? Tak. Dobra, chodźcie.